Witam dzisiaj o poranku najbardziej spadkowo od 2006 roku. Uwaga, to jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji kwietniowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie, bez względu na to, czy jest hossa, bessa, inflacja, deflacja i wszystkie inne wydarzenia rynkowe. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Najbardziej spadkowo od 2006 roku. Uwaga! Zaczynamy od bardzo ciekawych informacji dotyczących pozycjonowania się i ruchów na różnych ciekawych walutach na świecie. I widzimy, że na pierwszym wykresie obserwujemy Nową Zelandię, która jest najsłabsza względem euro od 2 lat i widzimy szansę na kontynuację tendencji na rzecz umocnienia euro i osłabienia Nowej Zelandii. To jest ciekawe zjawisko. Rynek zaczyna się wybijać, powstaje formacja w długim terminie, która zachęca do tego, żeby liczyć na jakieś większe osłabienie nowozelandzkiej waluty i będziemy się temu przyglądać, co się dalej będzie działo na tej walucie. Następna ciekawostka pokazuje, jak są teraz budowane nowe krótkie pozycje netto na kanadyjskiej walucie. I widzimy w tym wypadku, że systematycznie z tygodnia na tydzień są coraz większe dodawane te krótkie pozycje, a to nam sygnalizuje, że już następna waluta związana z surowcami jest obstawiana na to, że będzie się osłabiać. I to jest następna ciekawostka, na którą warto zwrócić uwagę. I trzeci wykres, który już bezpośrednio nawiązuje do tematu tego wpisu, pokazuje, że na rynku opcji na parze dolar do południowoafrykańskiego randa inwestorzy są najbardziej spadkowo nastawieni od 2006 roku. To nastawienie na to, że będziemy świadkami ruchów na parze związanej z południową Afryką jest tak silne, tak mocne, że warto zwrócić uwagę, jak bardzo odchylone od normy są te pozycje. I widzimy, mając na uwadze te 3 ostatnie wykresy, jak bardzo rynek nastawia się, że waluty surowcowe wkrótce mogą być związane z podwyższoną zmiennością i aktywnością. Zwróciłbym uwagę właśnie na to, jak bardzo rynek teraz nastawia się, że być może wkrótce będziemy świadkami bardzo dużych ruchów na surowcach i waluty surowcowe zaczynają to dyskontować, stąd też takie zachowania, takie ruchy i takie pozycjonowanie się graczy w tym wypadku na rynku opcyjnym. To jest ciekawostka, którą warto mieć na uwadze i starać się zwiększać albo zmniejszać ryzyko własnych pozycji, kiedy dokonujemy własnych transakcji na rynku i dokonujemy co najmniej analizy, obserwacji sytuacji na różnych klasach aktywów. Natomiast dzisiaj najciekawsza publikacja odnosi się do marcowych danych o inflacji dla Stanów Zjednoczonych. Nie ma praktycznie ważniejszych danych makroekonomicznych, więc rynek będzie czekał na godzinę 14:30, żeby zdyskontować te dane makro. Jak widzimy, prognozy mówią, że inflacja spadnie z poziomu 6% do poziomu 5,1%, czyli procesy dezinflacyjne bardzo silnie przyspieszą i rynek się na to nastawia. Najniższe prognozy mówią 4,9%, a najwyższe 5,4%, czyli wszyscy zakładają procesy dezinflacyjne, natomiast różne są założenia co do skali i tempa procesów dezinflacyjnych. I jak będzie się zachowywała ta inflacja, to jest jeden z kluczowych elementów, by zrozumieć, co się później będzie działo, jakie będą różne reakcje rynkowe, jakie będą zmiany oczekiwań co do przyszłych stóp procentowych, o czym będzie za chwilę. Natomiast te dane o inflacji składają się także z subraportu poświęconego inflacji core. I jak widzimy, w tym wypadku w marcu inflacja ma wzrosnąć w ujęciu core do poziomu 5,6, w lutym to było 5,5. I widzimy, że to samo zjawisko, które odnosi się do inflacji w Polsce, odnosi się także do inflacji w Stanach Zjednoczonych. Inflacja w ujęciu CPI, tym najbardziej szerokim,
wyraźnie już spada. Inflacja w Stanach Zjednoczonych utworzyła swoje apogeum w czerwcu 2022 roku, ale inflacja w ujęciu core ma cały czas dużą inercję i taką tendencję ku temu, żeby rosnąć. I inwestorzy także będą czekać momentu przełamania, kiedy będzie wpływ zmiany tendencji na inflacji w ujęciu szerokim, na inflację w ujęciu core. To także może mieć bardzo duże znaczenie dla rynku, kiedy dojdzie do przełamania i już faktycznie inflacja w ujęciu szerokim zacznie wpływać na tendencję na inflacji w ujęciu core bez żywności i bez cen energii. Na to będziemy zwracać uwagę, ponieważ jeżeli się okaże, że inflacja core zaczyna także wykręcać, naprawdę wzrosną silnie szanse na to, że będziemy świadkami obniżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Jak wiecie, drodzy Państwo, posiłkuję się w ostatnich miesiącach bardzo często bardzo prostym modelem, który pokazuje, czego można się spodziewać, jeżeli chodzi o inflację. Dla strefy euro najbardziej powiązana z inflacją jest zachowanie ceny gazu. Natomiast dla inflacji w Stanach Zjednoczonych najbardziej koreluje zachowanie ropy naftowej. Więc jeżeli zobaczymy, jakie było zachowanie ropy naftowej w marcu, zwłaszcza na zakończenie marca względem zakończenia w lutym, a ta niebieska średnia na wykresie to pokazuje, że faktycznie na koniec marca średnia cena ropy naftowej była wyraźnie niższa niż miało to miejsce na koniec lutego, to w takiej sytuacji należy oczekiwać spadku inflacji konsumenckiej. I być może faktem będzie, że ten spadek do poziomu 5,1 zostanie zaobserwowany. Natomiast jestem ciekawy, jak bardzo i jak długo ten bardzo prosty model będzie funkcjonował i jak dobrze będzie nam wskazywał tempo zmiany i kierunek zmiany zachowania inflacji w Stanach Zjednoczonych. Na chwilę obecną należy oczekiwać spadku, ale jak pamiętamy, od samego początku kwietnia obserwujemy nawrót tendencji wzrostowej związanych z decyzjami OPEC co do ceny ropy naftowej i w połowie maja będziemy się zastanawiać, jaki był tego wpływ na inflację w Stanach Zjednoczonych. Reakcja w pierwszej kolejności wystąpi na amerykańskich obligacjach, więc im niższa inflacja, tym bardziej powinny spaść rentowności amerykańskich obligacji. I od zmiany poziomów rentowności względem tych poziomów, które teraz obserwujemy, a jest to poziom 3,43 jako punkt odniesienia, będziemy określali, jak bardzo rynek jest zaskoczony tymi danymi makroekonomicznymi. A ci z Państwa, którzy chcą wiedzieć, jakie są implikowane stopy procentowe, jakie są zmiany tych oczekiwań co do przyszłej stopy procentowej, powinni z uwagą śledzić i monitorować zmiany tej implikowanej stopy procentowej. Na chwilę obecną rynek wskazuje, że szczyt cyklu podwyżek będzie w czerwcu w tym roku. Rynek wycenia 20 punktów bazowych podwyżek stóp procentowych, czyli mamy do czynienia z rosnącą nadzieją na jeszcze jedną podwyżkę stóp procentowych, ale już w drugiej połowie tego roku mamy mieć do czynienia z obniżkami stóp procentowych. Jak jeszcze kilka dni temu rynek wyceniał, że będą to nawet 3 obniżki stóp procentowych, 2 obniżki stóp procentowych, to teraz rynek wycenia, że możliwe będzie, że w rynku jest 41 punktów bazowych obniżek stóp procentowych od obecnych poziomów, czyli co najmniej jedna obniżka z dużą szansą na to, że będzie następna druga obniżka stóp procentowych do końca 2023 roku w Stanach Zjednoczonych. I to są punkty odniesienia. A dla strefy euro widzimy, że w piku jest w rynku 65 punktów bazowych podwyżek stóp procentowych. Te wartości to są punkty odniesienia i będziemy się do nich odnosić po danych makroekonomicznych o inflacji, które poznamy już za kilka godzin. Rynkowe zmiany będziemy obserwować przede wszystkim na rynku amerykańskiego dolara. Czy euro-dolar spróbuje faktycznie zaatakować ostatnie maksima i te górne ograniczenie kilkumiesięcznego kanału spadkowego.
Myślę, że dane mają duże znaczenie i mają potencjał ku temu, żeby wybić rynek na te ostatnie maksima, ale ważne jest w takiej sytuacji to, żeby inflacja była wyraźnie niższa i spełniła oczekiwania uczestników rynku co do tego, że procesy dezinflacyjne się nasilają, ale przede wszystkim moim zdaniem rynek już zacznie patrzeć na to, czy będzie szczyt i wykręcanie inflacji w ujęciu core. Na parze związanej z jenem obserwujemy powstawanie formacji 1, 2, 3 Victora Sperandeo, która zachęca do tendencji wzrostowej, ale w tym wypadku pamiętajmy także, że rynek jena jest ściśle skorelowany z zachowaniem rentowności i samym amerykańskim dolarem, więc jeżeli dzisiaj po danych o godzinie 14:30 rentowności zaczną mocno spadać, wyceniając obniżki stóp procentowych w Stanach, a amerykański dolar zacznie tracić na wartości, to zamiast ruchu w górę na parach związanych z jenem możemy być świadkami nawrotu i to dynamicznych tendencji spadkowych. W takiej sytuacji warto być tego świadomym. Na następnym wykresie mamy mapę, jak tutaj rynek opcyjny obstawia zachowanie ropy, zachowanie pary dolar do jena w najbliższych dniach, gdzie są największe opcje, gdzie wygasają i którego dnia. Natomiast jeżeli zobaczymy, jak rynek nastawia się co do przyszłości najważniejszych walut, względem tego, jak mają się zachowywać banki centralne, to widać, że Amerykanie coraz mniejszy mają wpływ na wycenę amerykańskiej waluty, na euro-dolarze, czy też na innych parach związanych z euro, amerykańskim dolarem i też z funtem brytyjskim. Amerykański dolar traci przewagę, rośnie na znaczeniu fakt, że dalej mają być stopy podwyższane w strefie euro i także w Wielkiej Brytanii, ale przede wszystkim dla strefy euro tutaj rynek nastawia się, że będą dalsze agresywne ścieżki podwyżek stóp procentowych, a to ogranicza atrakcyjność amerykańskiego dolara. I podobne mechanizmy co do jena występują względem ceny złota. Jeżeli po danych o godzinie 14:30 rentowności zaczną mocno spadać, amerykański dolar zacznie się osłabiać, to zobaczymy dynamiczny ruch w górę na cenie złota, ponieważ tak wynika z korelacji i z zachowań analizy międzyrynkowej, a jeżeli złoto zaczęłoby rosnąć, to także cena srebra zaczęłaby dynamicznie rosnąć. Cena srebra w okolicach 26 dolarów ma potencjalny opór, którego znaczenie jest na razie niewielkie, ponieważ ten opór nie jest potwierdzony. Dlatego też dla rynku surowcowego te dane, które dzisiaj poznamy o inflacji, mają też bardzo duże znaczenie. Obserwujemy, co będzie się dalej działo na innych ważnych surowcach, ale moim zdaniem rynek będzie oczekiwał także rynkowej reakcji na rynku akcyjnym. Czy giełda papierów wartościowych obroni się przed spadkami i czy dane, które dzisiaj poznamy, które będą w stanie zmienić oczekiwania co do przyszłych stóp procentowych, będą pozwalały także na optymizm na giełdach papierów wartościowych. Z krótkoterminowej sytuacji technicznej myślę, że na chwilę obecną sytuacja faworyzuje scenariusze prowzrostowe. Sytuacja w średnim terminie także faworyzuje scenariusze prowzrostowe. Dlatego ten optymizm moim zdaniem jest uzasadniony, a każda inflacja w ujęciu zwłaszcza core, która będzie niższa niż zakładały prognozy, będzie faworyzowała scenariusze prowzrostowe na giełdach papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych, na giełdach w Europie i także będzie faworyzowała scenariusze, które będą mówiły i zachęcały do tego, żeby wierzyć w dalsze wzrosty kryptowalut, w tym wypadku Bitcoina. Spadek atrakcyjności amerykańskiego dolara związany z pewnym ograniczeniem co do dalszych podwyżek stóp procentowych będzie faworyzowało i sprzyjało temu, żeby obserwować wzrosty Bitcoina, który cały czas walczy o psychologiczny poziom 30 000 dolarów i zobaczymy, co się dalej tutaj wydarzy. I na koniec polskie aktywa, które także powinny zareagować na te dane o inflacji. Jeżeli inflacja będzie niższa i zwiększy się szansa na mocniejsze obniżki stóp procentowych,
amerykański dolar powinien zacząć się osłabiać. W takiej sytuacji powinna wystąpić presja na polskie aktywa oraz oczywiście powinna się zwiększyć także szansa na obniżki stóp procentowych w Polsce. Ostatnie dane makroekonomiczne i wydarzenia. Zobaczmy, co przyniosły na oczekiwaniach co do obniżek stóp procentowych w Polsce. Jak widzimy, WIBOR 3-miesięczny i frasy na koniec tego roku pokazują, że rynek nastawia się na 50-punktowe obniżki stóp procentowych do końca 2023 roku. Cały czas te wskazania mają miejsce, więc po danych dzisiejszych jest znowu szansa na zmianę tego nastawienia. Będziemy to także ściśle monitorować i wracać do tego wykresu bardzo często. Polskie obligacje cały czas konsolidują się wokół 6%. I jestem ciekawy, kiedy zakończy się ta konsolidacja, którą od miesiąca obserwujemy na rynku polskich papierów. Natomiast optymizm zaczyna być widoczny na rynku krajowej waluty. Wczoraj dynamiczne umocnienie złotego miało miejsce względem euro, względem amerykańskiego dolara i obie te pary walutowe testują swoje ważne wsparcia. Jeżeli euro-dolar dzisiaj pójdzie w górę po danych makro, to w takiej sytuacji jest ogromna szansa na łamanie wsparć, rozpoczęcie następnych faz tendencji spadkowych na rynku krajowej waluty i także na wzrost euro. Ten wzrost euro-dolara powinien sprzyjać wzrostom indeksów giełdowych. Moim zdaniem indeks WIG20 ma szansę na to, żeby trwale wrócić nad poziom 1800 punktów, przebić linię trendów spadkowych i rozpocząć następną wspinaczkę do kolejnych oporów. Zapowiada się fascynująca sesja. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji kwietniowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam, życzę dzisiaj dużej dodatniej stopy zwrotu i widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Pozdrawiam!